Na YouTubie pokazano filmy odnośnie tego, co się stanie, jeżeli uciekniemy policji w ostatecznym pościgu w grze oraz co się stanie, gdy wyskoczymy z mostu z niską prędkością. Natomiast chciałbym się skupić bardziej na tym pierwszym filmie, bowiem myślałem, że ucieczka jest w ogóle niemożliwa. Niedawno okazało się, że bardzo się myliłem. W jaki sposób zaliczyłem wyzwanie alternatywnym sposobem? Odpowiedź na to pytanie poznacie w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Żeby móc skorzystać z alternatywnego sposobu ucieczki, bo normalnie nie można uciec trzymając się z dala od policji, trzeba wykonać następujące kroki. Pierwszym, a zarazem ważnym krokiem jest ukończenie pierwszych 5 wyścigów. Kiedy odpali się ostateczny pościg, powinniśmy zasiąść za kierownicą BMW, a przynajmniej tak powinno się zadziać na normalnym save'ie. Teraz wam pokażę dowód, że nawet jeżeli nie ukończyliśmy tego pościgu, BMW znajduje się w garażu. I dopiero od tego momentu trzeba zmodyfikować pliki gry. Potrzebny jest nam NFS-VLTED, link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli program odpalacie pierwszy raz, wskazujemy lokalizację gry. Program nie robi tego automatycznie, więc trzeba nacisnąć File i Open. Tam wskazujemy lokalizację gry. Gdy już to zrobimy, rozwijamy kolejno Gameplay, Base Element, Activity, Race, Engaged, Basic Race, Challenge Race. Tam odnajdujemy race_bin_01/epic_pursuit. Mamy do zmodyfikowania dwie rzeczy, mianowicie opcję is Epic Pursuit Race oraz Threshold Value. Tę pierwszą opcję zmieniamy z True na False, a w drugiej w moim przypadku dałem 30. Zaraz wam wytłumaczę, o co w tej opcji chodzi. Następnie zapisujemy zmiany i konieczne jest zainstalowanie modyfikacji Extra Options. Jeżeli nie zainstalujecie tego moda, to podczas ładowania profilu gra wywali komunikat, że profil jest uszkodzony i nie może zostać użyty, ale da się to łatwo wytłumaczyć. Mianowicie jest to spowodowane tym, że zmodyfikowaliśmy pliki gry. Po zainstalowaniu go ładujemy nasz profil i wczytujemy ów wyzwanie. Z jakiegoś powodu poziom pościgu ustawia się do 5, a nie 6. Ponadto mamy 5 radiowozów zamiast 25 w przypadku poziomu 5, albo 30 w przypadku poziomu 6. Do tego także wrócę. All units be advised, units. W 30 sekundzie pościgu wyskoczył komunikat, że próba została zaliczona i możemy już zgubić pościg. Natomiast odpowiedzmy sobie na pytanie, co się stanie, gdy w tym momencie uciekniemy policji? Czas się o tym przekonać. Jak mogliście zauważyć, ucieczka się powiodła i to bez konieczności wyskakiwania z mostu. Zagadka została w końcu rozwiązana.
A teraz przejdźmy do tego, za co te opcje były odpowiedzialne. Opcja Is Epic Pursuit Race uniemożliwiała w żaden sposób ucieczkę, oddalając się od policji. Kiedy wyłączaliśmy tę opcję, to oprócz tego, że mogliśmy uciec, na radarze nie były widoczne utrudniacze pościgu ani miejsca ukrycia. Te obydwie rzeczy nadal działają, ale ich ikony są niewidzialne. Natomiast w opcji Threshold Value podaje się, za ile sekund ma się zaliczyć wyzwanie. Na przykład, jeżeli podamy liczbę 15, to pościg zostanie zaliczony po 15 sekundach. Gdy wpiszemy liczbę 240, pościg zalicza się po 4 minutach i tak dalej. Wstawiając jednak liczbę 0, powodujemy, że możemy uciec bez względu na czas. Domyślna wartość tej opcji jest podana jako 100 000. Kiedy sobie tę liczbę przeliczymy na godziny, to otrzymamy prawie 28 godzin. Wyobrażacie sobie to zaliczać wytrzymując 28 godzin? Jestem przekonany, że jest to możliwe do zrobienia, ale obawiam się, że gra by się w losowym momencie skraszowała. Jak możecie jeszcze zauważyć, prawdziwym kamieniem milowym jest tak naprawdę długość pościgu. Jak wcześniej powiedziałem, po zmodyfikowaniu poziom poszukiwania ustawia się na 5, a nie 6, mimo iż widnieje opcja wymuszenia poziomu poszukiwania jako 6. Naprawić to można poprzez Extra Options. Otwieramy plik konfiguracyjny tej modyfikacji i zjeżdżamy na dół do opcji Hit Level Override. Zmieniamy liczbę z 0 na 1 i zapisujemy zmiany. Jeszcze jedno. Wspomniałem, że po pokonaniu Razora, w momencie dojścia do ostatecznego pościgu, można już na spokojnie zmodyfikować pliki gry. Jeżeli jednak ów czynność zrobimy jako pierwszą, to znaczy zmienimy te dwie opcje, wgramy Extra Options z wiadomych przyczyn, następnie pokonamy Razora, w ostatecznym pościgu nie dostaniemy BMW, tylko będziemy dalej siedzieć w aucie, w którym pokonywaliśmy Razora. To tak jakby gra uznawała, że mamy już tę BMK i nie trzeba już jej dodawać drugi raz. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i trzymajcie się ciepło, cześć!